Hej, witamy wszystkich na pokładzie New Wave, naszego domu na wodzie. Tu płyniemy, odkrywamy świat i dzielimy się przygodami. Dziś zabieramy Was na Bahamy, gdzie pokażemy Wam ich piękno, uroki i trochę dzikiej natury. Zaczynamy! W latach 60. to wiesz, tego nikt nie wie. W każdym razie tu będziemy się starali tam dostać. To trzeba płynąć pod dość głęboko. Jest... Okej. Grotto to naturalna podwodna grota niedaleko od Stanley Cay na Exodus. Nazwę i sławę zawdzięcza filmowi Thunderball z serii James Bond z 1965 roku, który częściowo kręcono właśnie tutaj. Wejście do groty jest łatwiejsze przy niskim poziomie wody, tak zwany slack tide, między przypływem a odpływem wody. W grocie znajdują się naturalne otwory w dachu, które tworzą magiczne efekty świetlne pod wodą, szczególnie przy pełnym słońcu w południe. Wygląda to super cool. W powiększonym składzie i teraz jesteśmy z powrotem 2000. Byliśmy jeszcze piękni w Łodzi, a teraz jesteśmy tylko piękni. Pływa tam mnóstwo pięknych rybek, a na zewnątrz można nawet popływać z żółwiami. Wracamy z groty, a Beata już siedzi. A ja już jestem gotowa na Stanley Cay restaurant. Zawsze jakieś prioryty muszą być. Jak
Michał, już nie piłeś więcej wody? Nie, już się nauczyłem. Już się nauczyłeś? No wiesz, są lepsze rzeczy do picia, na przykład piwo lokalne, nie? Kalik rządzi. Kalik rządzi. No, dokładnie. No teraz jedziemy do Stanley Key zobaczyć, co tam się dzieje. Stanley Yacht Key Yacht Club. Happy Hour. Stanley Key działa od 1956 roku. Organizowane są tutaj nawet imprezy tematyczne, na przykład karnawał Casino Royale w stylu Jamesa Bonda. To musi być fan. Okoliczne wody i jaskinie wystąpiły również w kolejnej przygodzie 007 Never Say Never Again, czyli nigdy nie mów nigdy. Zdjęcia z planu nawet wiszą w barze. Mamy taki passage. Tu jaką kabinę rentujesz chyba. Kabiny można sobie tutaj wypożyczyć. Wygląda super. Domki do rentowania. No. Michał, tu nie jest tanio. No to jest na pewno nie tanio. Takie domki do rentowania. Ale wiesz, to musisz jeszcze łódkę wypożyczyć, no bo co tu będziesz, no fajne pomosty. Fajne pomosty, a... Fajne rafy. O, nie? Tu często rekiny wpływają. Płyniemy do Black Point. Bardzo mocno wieje, dochodzi do 30 knots. My się przenosimy, żeby jest bliżej Georgetown. Warunki nie są najlepsze. Wszystko leci. Spada. Mamy boczną falę, ale to ponoć jeszcze tylko pół godziny. Wszystko pospadało, tak jak widać. Uroki pływania, nie tylko piękne plaże, ale i też duże fale. No nareszcie zakotwiczyliśmy w Black Point. Wieje i będzie jeszcze mocniej wiało. Black Point Exumas to mała, autentyczna osada na Great Guana Cay, niedaleko od nas. Mieszka tu zaledwie około 200 osób. Tu mamy Police Station. Michał zauważył, że wygląda jak taki wychodek. No i rzeczywiście tak wygląda. Welcome to Emerald Sunset View, Black Point Exuma. Mamy informacje, zobaczcie ile tutaj rzeczy się dzieje, nie? You know, with Polish. Welcome to Black Point Exuma, where Lorraine's Cafe is located. That's right, and the best in the town. That's right. Best in the Bahamas. In the Bahamas. Never mind town, the Bahamas. Yes. Great. Okay. Tu mamy naprzeciwko restauracji. Mamy racing boat in memory of Captain Lundy Robinson. Wow. Stolik dla wybranych, ale tam patrz jak się chodzi. Tylko nie wiem, czy w szpilkach wejdziesz tu. No. A my gdzieś tam stoimy daleko. Okej, mamy tutaj nowe piwko. Cheers, guys! Cheers! Wesoło smakuje? Podobnie, chcesz spróbować? To jest lotaj. Szukają czegoś. Kończy. Ciekawe, czy my na piasku nie siedzimy, ale chyba nie. Zobacz, Tu jak jest ciepła woda. odpływ. Łachy się porobiły. Poziom wody tak znacząco spada, że można spacerować po dnie oceanu.
Przez moment nawet byliśmy przerażeni, widząc jak poziom wody spadł. Zastanawialiśmy się, czy nasza łódka, która była zostawiona niedaleko, nie osiadła na piasku. No, jesteśmy na zewnętrznej stronie, szukamy blowhole. Gdzieś tu ma być, a chyba tu. A my musimy Michała odwieźć, tu wypłynąć. Ja myślę, że to jest ta blowhole. Taka, nie. Michał wszedł na górę. Idziesz też? Ja oczywiście też, ja nie będę Michała Dobra. Tylko uważajcie, żeby nas fale nie ściągnęły. Bo ja już nie ma co nawet wchodzić po was tam. Następnego dnia wybraliśmy się na drugą stronę wyspy. Tam są blowholes, które trzeba było również zobaczyć. Atlantyk był, jak widać, rozszalały. Bardzo mocno dalej wiało. Fale z hukiem uderzały o skały. Wiatr był tak silny, że prawie zdmuchiwał nas z czubków klif. Atlantyk wyglądał groźnie i przerażająco, ale widoki były, jak widać, niezapomniane. Holy shit. Dobrze, że dzisiaj nie musimy Dobrze, nie jesteśmy tam, tylko tam. Dobrze, że nie jesteśmy tam.
prawdziwa grota. Grotę znaleźliśmy. Czasami tu woda wchodzi, ale na razie... O! Zaraz nas pociągnie. Myje czy nie? Jak nas zmyje, to będzie makabra. Ale tu fala wchodzi. Wiesz, że co niektóra. Jak nas zmyje z tej skały, to nikt nas już nie uratuje. Idź do góry szybko. Idzie następna. O! Dama. Zdobywamy następną górę. Nie przejdziemy? Sprawdziłeś? Wylał ocean i nie przejdziemy. A tu sprawdziłeś, jaka tutaj jest fajne przejście? Ej, Tu jest jakaś droga, coś jest. Ale tam ciąg dalszy zwiedzania wyspy, a oczywiście na pieszo musimy nasze kroki zrobić. No i idziemy do rzeki, gdzie ponoć są baby sharks i żółwie. No zobaczymy, czy coś nam się uda zobaczyć. Spacerujemy po wyspie i Michał znalazł samochód. No i jak, Michał? Nadaje się? to jeszcze muszę obstawę gadać. Ale nie ma z kim, nie? Porzucony samochód za darmo, patrz. Widzisz, ale... No i co, pasuje? No, tak dziurawy. Tego się już nie wie. A, dach dziurawy. A to taki jakiś mankament, nie? Ale... To zrobić z niego kabrioleta. Kabrioleta zrobisz. Słyszysz, co wujek mówi? Można, no. Pikam kamionet. No i co, w środku sprawdzałeś, jest ok? W dobrym stanie? Sprawdzają. No dobra, to dajecie ofertę? Dolara? No tak. Tylko jak to Michał teraz przewiezie do Polski? Michał, za $1 byś to wziął? Myślisz, że to też jest opuszczone? No zobacz. Może też zostało, nikt nic nie wie, tu jest dużo rzeczy w krzakach można znaleźć. Szukamy baby sharks. No ja myślałem, że to będzie taka woda po kolana, że a tu tak nie płynie. Po łokcie. Mówili, że tu są żółwie i baby shark w tej lagunie, ale... No tak, to make the long story short, ani sharków, ani żółwi żeśmy nie znaleźli. Ale dobry workout. Tu Michał workout robi. Michał tu ćwiczy Zrobiliśmy 10 000 kroków. w jedną stronę. Teraz powrotem 10 Teraz 000. wracamy, ale widoki bardzo fajne, no coś nowego. Po paru dniach ruszyliśmy z powrotem w kierunku Georgetown. Michał właśnie nas opuszczał. Po 6 tygodniach spędzonych razem. Mamy nadzieję, że mu się u nas podobało. Staraliśmy się mu pokazać jak najwięcej i dać mu namiastkę tego, jak wygląda życie na wodzie.
Będziemy tęsknić, Michał, ale mówimy tylko do Michał zobaczenia. wyjeżdża. Nie żegnamy się. Fajnie się skończyło. No, oddajemy go w całości, tak jak Stąd, znów, ja dalej to już od niego zależy. Rozcięty. Trochę opalony, schudł trochę, ale to Niewiele. to mama podtuczy później, także oddajemy w całości Michała. No. Wszystko było super, no szkoda, będzie mi brakowało tego siema. Siema rano, nie? To ja ci będę mówił siema. Michał, all the best, trzymaj się. Dzięki za No trikwa. dobra. No. Ja na panu. Michał, walizki. To, Boże, plecaki. Jak tam wujek? No co? Będziesz tęsknił, nie? W Europie się widzimy. Widzimy się w Europie. Dokładnie. Za pół roku. Za pół roku. No tak, za pół roku. Na wakacje. Na wakacje za pół roku. Bye bye! Do zobaczenia. Do zobaczenia! Życzymy fajnej drogi. Zawsze będziesz mile widziany na naszym pokładzie. Siema, Michał! Bye! W następnym odcinku opuszczamy Bahamy i ruszamy w stronę Miami. Czeka nas sporo zakupów. Trzeba zaopatrzyć naszą łódkę i zrobić mały upgrade naszego domu na wodzie. Będzie trochę planowanie, trochę pakowania, no i oczywiście przygoda po drodze. Zostań z nami. Nie możemy się doczekać, aby pokazać Wam, co przygotowaliśmy. See ya, bye!